Jechali obok mnie też BM-ką i chcieli mi przez szybę podać piwo. O, to będę w tym momencie. Czyli tylko się podłączyć i ładować 0,63 euro za kilowatogodzinę. To stoi Lotus Elantra. Teraz ładuje się 308, ale wcześniej był 337 pokazywał. Nieźle. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna trasa. Jadę do Essen, do Zagłębia Rury na targi motoryzacyjne. W jedną stronę mam jakieś 700 km, czyli w 2 dni. Dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela. Wracam. Razem będzie to jakieś 1500 km. Na zewnątrz mamy 1 stopień. Samochód naładowałem do 100%. Tutaj jest mojego gniazdka. Cały czas się teraz dogrzewa. Także tutaj 2 kW idzie z gniazdka. I do pierwszej ładowarki mam 330 km w Würzburgu. No, zobaczymy. Chcę jechać tą całą trasę 120 km na godzinę. Nie wiem, czy jest to możliwe dojechanie te 330 km. Jeżeli nie, no to będziemy ładować je wcześniej. Ale może sprzyjającym wiatrem 120 na godzinę będzie jakiś cud. Może się uda. Tak wygląda cała trasa w BMW. 699 km. I 330 km do pierwszej ładowarki pokazuje, że przyjedziemy na zero. Z dojazdu na tę ładowarkę za 330 km troszeczkę przesadziłem, bo jest -2 na zewnątrz. No ale cóż, załadujemy się wcześniej, a tutaj żegnamy Alpy. Mamy 326 do ładowarki, a on nam to pokazuje, że mamy tylko 267 zasięgu. Także no to chyba się nie uda. Zobacz, tutaj z przodu są wiatraki. Mamy wiatr z tyłu, z boku, z lewej strony. Także no, tym razem nam wiatr sprzyja. Mamy 18,4 zużycie kWh na 100 km, prawie 100 km za nami. Do ładowarki 256, ale tylko 180 km zasięgu. Tą ładowarkę troszeczkę przesadziłem. Muszę po prostu zmienić dużo wcześniej. 152 km za nami. 18,8. Ustawiłem do ładowarki za 7 km, bo muszę się zatrzymać. Także zobaczymy, ile tam się podładujemy, czy zmienimy strategię, czy nie zmienimy strategii. Zobaczymy. Mit der aktuellen Restreichweite werden wir es nicht mehr bis zu unserem... Cicho. Krótki przystanek. Od początku jazdy mamy 160 km, 18,4 kWh na 100 km. Zrobiło się troszeczkę cieplej, 4 stopnie, zaczyna padać deszcz. Pokażę Wam tylko, jaki wynikł mały problem z nieoczekiwanego zatrzymania się. Jest zimny akumulator, 35 kW obecnie się samochód ładuje. Akumulator ma temperaturę no niecałe 12 stopni, także to jest troszeczkę za mało. Zaczął się powolutku rozpędzać, już 78 kW, jest 61% w akumulatorze. Pokazuje, że jest jeszcze akumulator zimny, no ale to już jest taka prędkość zbliżona do takiej, jakie on by miał normalnie podczas ładowania, a akumulator osiągnął teraz temperaturę 17 stopni. Tutaj 2, 4, 6, 8, 9, czyli 18 stanowisk Ionity. Tam dalej jest Shell. Będą to stacje 300 kW, czyli jak będą się ładowały 2 samochody, no to będzie 2 razy 150, ale to też wystarcza. Także widzicie, że tutaj w Niemczech jest gdzie się ładować. O, przy McDonaldzie jeszcze teraz dopiero zauważyłem, jest też EVgo. Pokażę Wam tylko tutaj taryfę. Z taryfą od EVgo 52 eurocenty, jako gość 79 eurocentów. Także no grubo. O, co to podjechało? Zobaczcie, Lucid podjechał i odjeżdża, nie wiem czemu, a chyba się przeparkowywuje. Tutaj jakiś samochodzik, mamy 95%, dlatego że spotkałem tutaj właściciela tego Lucida i to jest jego pierwsza jazda. Samochód ma 300 km przejechane, nie umiał sobie wyłączyć ładowarki i także troszeczkę potłumaczyłem, a powiem Wam szczerze, że Lucid to jest jakaś, mówi, zwykła wersja, jakiś Air, jakość wykonania jest fatalna, mówi, że fajnie to jeździ, ale jeśli chodzi o jakość, to jest bardzo, bardzo słabo. A to zobaczcie. Ten samochodzik, którego wcześniej widziałem, nie wiem, to będzie Mercedes. Tutaj ten budynek zawsze nam się podobał. Fajnie to wygląda, fajnie jest to zrobione. Za nami 218 km. Powiem Wam, że nawigacja mi się przywiesiła.
i nie chce mi się zatrzymywać, żeby ją zresetować, dlatego jedziemy teraz na Android Auto. Wiatraki przed nami bardzo ładnie pracują. Zobaczcie, jaki piękny wiatr w tył. Prosta droga, 13,8 przy 120. Tak można by jeździć, prawda? Do ładowarki jakieś 4 km. Powiem Wam, że tutaj w okolicach Würzburga są fantastyczne widoki, których niestety dzisiaj nie zobaczymy. Górki dookoła, podjeżdżamy cały czas pod górkę, później z górki, no ale cały czas pada deszcz. Jedź w prawo. Wiem, że mam zjechać w prawo, wiem. Tak to wygląda. 2,5 temperatura na zewnątrz, 19,9 zużycie energii. Przede mną ktoś podjechał, ale jedna Tesla odjechała. Fantastycznie. Jedno stanowisko się zwolniło. Pomyślałem, że będę musiał czekać. Zaczęło się ładowanie. Pogoda fatalna. Akumulator nie podgrzewał się, ale kontrolowałem jego temperaturę. Powiem Wam, że tutaj od Würzburga było tak, że górki, pagórki i akumulator się rozgrzewał. Dojechałem do Würzburga, było około 19 stopni, a teraz akumulator ma stopni prawie 23. Także przy 2 stopniach na zewnątrz on się nie wychłodził. Dzisiejsza statystyka: 417 km za nami, 19,9, a od ostatniej ładowarki 257, 20,8. Jeśli chodzi o koszty, to na dzień dzisiejszy Ionity jest jedną z najtańszych opcji. Przy abonamencie miesięcznym 11,99 mamy kilowatogodzinę za 39 eurocentów. Pierwszy miesiąc jest tam jakaś obniżka, chyba około 8 euro. Można sobie to miesięcznie zamówić i po miesiącu ewentualnie zrezygnować. Jeżeli ktoś jedzie na przykład na wakacje, no to 2-3 tygodnie wystarczą. Z drugiej strony Ionity, no to są bardzo szybkie stacje ładowania, bo to jest 350 kW. Także jeżeli ktoś ma samochód, który się ładuje powiedzmy tak szybko jak Porsche Taycan czy coś w tym stylu, no to pozostaje praktycznie tylko Ionity. Są oczywiście Allego, jeszcze jakieś NBV 300, ale one są z reguły dzielone przez 2, czyli jeżeli macie pecha i podepniecie się i ktoś przyjedzie, no to wtedy prędkość spada do 150. Także Ionity, pojedyncze słupki, pojedyncza moc 350 kW. Możemy porównać sobie na przykład to do aplikacji od Tesli i jesteśmy tutaj, czyli Tesla byłaby troszeczkę dalej. Jak sobie wejdziemy w Teslę, no to mamy obecnie cenę 64 eurocenty dla nie Tesli. Jeżeli ktoś jeździ samochodem Tesli, czyli ma albo 45 eurocentów, albo 50 eurocentów, w zależności od pory dnia. Ktoś, kto nie ma abonamentu, a jeździ samochodem innym, czyli miałby do zapłacenia 58 eurocentów i 64 eurocenty, czyli przy abonamencie Tesli 10 euro, no mamy różnicę około 6 eurocentów minimum, bądź też aż 11 eurocentów na korzyść Ionity. Także po cenach, jeśli chodzi o Ionity Tesla, no to Ionity na dzień dzisiejszy wygrywa. Też trzeba patrzeć sobie na inne państwa. Jeżeli ktoś będzie jechał, nie wiem, do Włoch, we Włoszech ceny są dużo wyższe niż na przykład w Niemczech. Jeżeli ktoś jedzie na przykład do Polski, no to Tesla nie są udostępnione, tak samo jak w Czechach, prawda? Ale w Europie Zachodniej raczej chyba wszystkie są udostępnione, także nie ma z tym problemu. Ostatni odcinek, 258 km, wyszła średnia 111,7, także bardzo fajna. Niestety moja nawigacja umarła, nie wiem, cały czas się nie chce włączyć, dlatego jestem cały czas na Android Auto. Do ładowarki następnej mam jakieś 200 km, a do Essen, do hotelu następne później 100. Do celu jest jeszcze 300 km. Pokażę Wam jeszcze tylko temperaturę akumulatora podczas ładowania i teraz mamy 43 stopnie. Kwestia jest tego rodzaju, że jak tak się ładujemy, później po górkach się jeździ, no to nie wymaga tutaj podgrzewania ten akumulator, co właśnie w tym przypadku miało miejsce. Na pierwszej stacji niestety nie, bo wyjeżdżając z domu, jak go ładowałem z gniazdka, tylko ten prąd z gniazdka, on chyba nie podgrzewa tak dobrze akumulatora. Teoretycznie mógłbym podać czas odjazdu i wtedy samochód byłby przygotowany, no ale nie wiedziałem, kiedy dokładnie wyjadę, w związku z tym tego nie robiłem. Włączyłem podgrzewanie tylko wnętrza jakieś 5 minut przed odjazdem, w związku z tym ten akumulator nie był nagrzany i właśnie po tam 200 km na pierwszej stacji okazało się, że no niestety nie był nagrzany. Jestem we Frankfurcie nad Menem, 481 km, 19,5 zużycie energii.
Cały czas Android Auto musi być w użyciu, bo moja nawigacja niestety nie chce się odwiesić. A my teraz idziemy w kierunku Kolonii, Frankfurt Airport. Taki bardzo fajny budynek przed nami, a to jest hotel Hilton. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Kurczę, nie wiem, na ile to jest miejsc, ale to chyba dziesiątki tysięcy. Szczerze powiedziawszy, bo jest to ogromne, ogromne. Samoloty przejeżdżają przez autostradę DHL. Ostatnimi czasy w Niemczech był taki okres, że nie wiał wiatr i oni musieli kupywać dużo energii z Francji przede wszystkim, czyli z elektrowni atomowych. Ale prawda jest taka, swoje elektrownie pozamykali. Ktoś wpadł na taki genialny pomysł, a teraz kupują prąd z elektrowni atomowych. Nie? No, to się kupy nie trzyma całkowicie. Nic na to nie poradzimy. W sytuacji, gdy słońce nie świeci, nie wieje wiatr, no to po prostu albo trzeba zwiększyć pobór prądu z elektrowni węglowych, co nie jest wskazane, no albo po prostu kupować z zagranicy. Jakby nie zagranica, nie Francja przede wszystkim, no to czasami w Niemczech po prostu siedzielibyśmy przy świeczkach. 530 km, troszeczkę się ociepliło, 5 stopni. Całe szczęście, że przestał padać deszcz, bo przez praktycznie 2-3 godziny no to były prawie ulewy i tak dużo było wody na jezdni, że nie fajnie się jechało. Zobaczcie, jak się rozpogodziło. Za chwileczkę słoneczko może wyjdzie, ale za chwileczkę zejdzie, bo będzie zachód. 600 km za mną, 30% w akumulatorze, 7 stopni na zewnątrz, 19,8 kWh do ładowarki. Mamy jeszcze 14 km. Cały czas na tempomacie 120. Dzisiaj mamy taki challenge. Dojeżdżam do ładowarki, ale teraz ja rzadko używam Android Auto. I ten głos, który teraz jest, taki trochę śmieszny jest. Nie wiem, jakie są Wasze odczucia. 150 metrów. Skręć w prawo. Słyszycie? Tak trochę dziwnie. Ten nasz, kurczę, zapomniałem nazwiska, był fajny, Skręć w prawo. a ten jest taki Dotrzesz do beznadziejny. miejsca docelowego. Beznadziejny. Zaczynam się ładować. Temperatura akumulatora 21 stopni, także nie ma problemu. Dzisiaj 614 km, 19,7. Od ostatniego ładowania 197 km, 19,3. Zobaczcie, jak wygląda parkowanie Y. Przy okazji, zobaczcie, pani chyba już 3 razy się tutaj musiała wykręcać. Upsala. W ładowarkę. 65% w akumulatorze, 65 kW moc ładowania. Także jeszcze troszeczkę tutaj 10-15 minut. Teraz ładuje się raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 samochód podjeżdża na Ionity oraz raz, 2, 3 na Aral Pulse. Także no, taki hub, gdzie jest trochę tych ładowarek, no jest oblegany, przyznam się szczerze. Na tamtej ładowarce, co były na przykład ostatniej tylko 4 słupki, no to gdyby tyle osób podjechało, no to byłoby nie za fajnie. Ale wiecie, co jeszcze jest na Aral Pulse? Zobaczcie, jeszcze są wtyczki CHAdeMO, także jeżeli ktoś jeździ jakimś Nissanem Leafem, to może się tutaj załadować. Ale ta wtyczka wygląda na nówkę sztukę, także chyba mało ktoś to używał. Każdy słupek to jest 300 kW, czyli jak się podłączą 2 samochody, no to mamy 2 razy 150, a CHAdeMO jest tylko 100 kW. Samochód załadowany. Tutaj macie oczywiście koszty, ile to wszystko wyniosło. 108 km do hotelu, także ruszam. Przyjechałem na miejsce, jestem na obrzeżach Essen, 723 km za mną dzisiaj. 7 godzin jazdy, 19,1 kWh na 100 km, 62% w akumulatorze. Na zewnątrz zrobiło się troszeczkę cieplej, 7,5 stopnia, ostatnie 57 km się polepszało, fajna pogoda, przestał padać deszcz. W Essen odbywają się Essen Motor Show, targi 2024. One są specyficzne, jest to mój klimat, prezentowane są na tych targach samochody
tuningowe. Ten film z samych targów to będzie oddzielny film, także jeżeli chcecie zasubskrybować kanał, żeby tego filmu nie przegapić, serdecznie zapraszam. Przenosimy się do jutra. Jeden film targi, drugi film powrót do domu. Jestem już po targach. Coś fantastycznego. Są tutaj na parkingu. Zobaczcie, mam takie przemyślenie. Spójrzcie na ten parking. Są tysiące samochodów elektrycznych, jednostki. Widziałem jednego ID, gdzieś tam Tesla, moja BMK. I teraz podróżując nawet po Niemczech, niech te wszystkie samochody będą elektryczne. To jest niemożliwe. To jest nie do zrobienia. Ja się cieszę w sumie, że ta elektromobilność idzie tak powoli. Bo inaczej obawiam się, że podróżowanie byłoby katorgą. No nic, do domu mam jakieś 700 km z moim hakiem. Godzina 15. Moja nawigacja w samochodzie niestety się nie obudziła od wczoraj. Także będę musiał posiłkować się Android Auto i szukać stacji ładowania ręcznie. Do ładowarki mam 120 km, 205 zasięgu, 55% w akumulatorze, na zewnątrz jest 7 stopni. Sprawdziłem przed chwileczką temperaturę akumulatora i jest 8 stopni, także będę musiał po prostu przed stacją jakieś 20-30 km włączyć ogrzewanie ręcznie, no bo fabryczna nawigacja nie działa. Do ładowarki mam 148 km, bo jak stałem na parkingu, to nawigacja jakoś dziwnie to przeliczyła, także mamy troszeczkę zapasu, 50 km. Z pewnością wystarczy, ale tu ciężko jest wyjechać. Strasznie dużo samochodów wyjeżdża. Jestem w okolicach Kolonii. 16,2 zużycie, ale zobaczcie, jest cały czas taka jazda. Zwolnienia, koreczki, cały czas tutaj pokazuje utrudnienia. Nie wiem, jak długo to będzie. Mam nadzieję, że nie do Frankfurtu, bo byłaby lekka tragedia. 100 km za mną, zużycie 18,1 kWh na 100 km. Cały czas challenge mój 120 km na godzinę i do ładowarki mam 13 minut. Powiem Wam, akumulator teraz ma 15 stopni. Jak wyjeżdżałem, miał 8 stopni. Temperatura jest 6 stopni na zewnątrz, ale zobaczcie, jaki to jest teren. Cały czas pod górkę, z górki, pod górkę, z górki. Także akumulator pod górkę, no, wyciągamy z niego więcej energii, a z górki na przykład, tak jak teraz, rekuperujemy. W związku z tym on się cały czas dogrzewa. Tu następny podjazd 5 stopni. Tak jest non-stop i tak będzie cały czas do Würzburga. Jestem na Ionity, 16% w akumulatorze, 17, prawie 18 stopni ma akumulator główny, w związku z tym raczej nie trzeba będzie go podgrzewać. Od rozpoczęcia dzisiaj 18,7, 121 km za nami. Przy 17% mamy 127 kW moc ładowania. Nowe słupki, płatność kartą. Tutaj zobaczcie, rzadko zdarza się na Ionity, ale tutaj na przykład są 2 razy 200 kW. Czasami we Francji widzieliśmy też 50 na Ionity. One były z Shademo i z prądem AC. Mamy 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 możliwości podłączenia. Liczę te dwa słupki razy 2. Zaraz będzie się ściemniało. Przede mną jeszcze prawie 600 km. Także jedziemy dalej. Coś Wam pokażę. Tutaj stoi Lotus Elantra. Teraz ładuje się 308, ale wcześniej był 337 pokazywał. Rozmawiałem z właścicielem, powiedział 365 już widział. Zobaczcie, jak iX1 jest popularna. Moja oczywiście najładniejsza. Tam stoi taka srebrna i jeszcze później stoi biała. Także dużo osób jeździ iX1. Dobrze się ten samochód sprzedaje, ale też dobrze się sprzedaje w wersji tej spalinowej. 67%. Mamy teraz 62 kW moc ładowania. Samochód naładował się do 80%. Do ładowarki mam 211 następnej przed Würzburgiem. Także jedziemy. Z 17 stopni zrobiło się podczas ładowania prawie 37 stopni. Także teraz wydaje mi się, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale chyba do następnej ładowarki powinniśmy przyjechać na jakieś 20 stopni akumulatora. Lotnisko Frankfurt nad Menem i hotel tutaj, Hilton był to bodajże, w nocy. Stała się rzecz troszeczkę kłopotliwa, bo
Zaznaczyłem sobie w nawigacji ładowarkę Ionity, ale ona okazała się, że jest po drugiej stronie. Ja tego nie zauważyłem, a po tej stronie nie było. Samochód kazał mi jechać 20 km i wrócić jeszcze, co jest bez sensu. A ładowarka w Würzburgu jest za 61 km, a ja mam 56 km zasięgu. W związku z tym żyłem sobie tempomat na 100 km na godzinę i będę obserwował, co się będzie działo. Jeżeli kilometrów będzie przybywało, to ok, a jeżeli nie, no to muszę się gdzieś zatrzymać na jakiejś innej ładowarce, spróbować doładować z 5 kWh. A najgorsze jest to, że nie mam karty do tych innych ładowarek, oprócz Ionity, no i troszeczkę to wygląda słabo. Jak jest nawigacja firmowa, no to ona widzi te ładowarki, że one są wzdłuż drogi, a ja po prostu klikłem i nie spojrzałem, po której stronie. Sytuacja wygląda tak, mam 6% w akumulatorze, 24 km zasięgu, ale ten zasięg jest podawany, wiecie, bez nawigacji, to tak na oko. Ale do ładowarki mam 18 km, także 6 km mam w zapasie. Z tym, że tutaj te góreczki troszeczkę są takie denerwujące, bo na podjeździe jednym tutaj straciłem prawie 3%. No ale jak jest górka, to i trzeba też z niej zjechać, także to już jest na plus. Także myślę, że nie będzie problemu. Ale 100 na godzinę jadę. Zredukowana moc napędowa, 3% w akumulatorze, ale mamy 3,7 km do ładowarki. Także już się nic nie może stać. Przejechałem na 2%, także nie było tragedii. 9 km zasięgu, 367 km dzisiaj, 18,8 kWh na 100 km, ale ostatnie 30 km jechałem 100 na godzinę. Ostatniego ładowania 245 km, 18,9. Idę się podłączyć, bo szkoda czasu. Zaraz ruszę ładowanie. Temperaturę akumulatora mamy 17,5 stopnia. Także no, tak jest na granicy. Wszystko w porządku, czyli 17,5 stopnia w zupełności wystarcza do ładowania w BMW w X1. To jest najlepsze. Jak się ładuje samochód elektryczny, który praktycznie nie miał zasięgu, nie? To tak człowiekowi troszeczkę lżej się robi na duszy. Tu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 słupków Ionity i tutaj jeszcze jest miejsca na następne 12 przygotowane stanowiska, także będzie 24. To jeszcze jest Allego. No i tam Aral. I tam był też na wjeździe Aral Pulse. Przy tym Burger Kingu są Tesla. Jest ich 16. A zobaczcie, jak mało Tesla jeździ. Tam na Ionity były 4-5 samochodów, a tu tylko jedna Tesla. Pokażę Wam cenę, jaką Tesla tutaj oferuje dla swoich klientów. To jest taka cena, czyli tylko się podłączyć i ładować 0,63 euro za kilowatogodzinę. No, cena jest konkretna, muszę przyznać. I blokowanie do 1 euro za minutę. No nic, sprawdzimy w aplikacji, jakie tutaj są ceny. No, zobaczmy dokładnie. Jest napisane obecnie 63 eurocenta, jeżeli nie jesteśmy posiadaczem marki Tesla, a jeżeli wykupimy sobie abonament, czy jesteśmy tutaj samochodem Tesli, to płacimy 49 eurocentów, czyli prawie 50 eurocentów za kilowatogodzinę. Załadowałem się do 80%. Następna ładowarka jest za 236 km. Także zobaczymy. Są oczywiście wcześniej, gdyby się nie udało aż 236 km przejechać, bo komputer pokazuje mi, że mam 275 zasięgu, no ale wiecie, ten zasięg to jest Za taki... 300 metrów. Skręć w lewo. Ten zasięg to jest taki orientacyjny, bez wskazania celów nawigacji. Skręć w lewo. Następnie. Skręć w lewo. Muszę ten dźwięk wyłączyć w tym badziewiu. Jeszcze fajnie jest w BMW, przecież ja mam wszystko na przykład na wyświetlaczu przeziernym. Widzę, gdzie mam skręcić, a on Ci co chwilę krzyczy: skręć w lewo, skręć w prawo. Niestety do tej ładowarki, którą sobie założyłem, że dojadę, zresztą też zbyt optymistycznie, najprawdopodobniej 236 km, nie ma takiej opcji. Muszę po prostu załadować na tej ładowarce wcześniej, bo zobaczcie, co się dzieje na drodze. Po prostu zaczęło lać, no. A w tym momencie, jak zaczyna lać, jest droga mokra, no to niestety zużycie wzrasta i nic się na to nie poradzi. Sprawdziłem pogodę i u mnie w Benediktbeuern spada w ogóle śnieg teraz. W związku z tym, jak przyjedziemy, to może być biało. Cały czas 20 km na godzinę, 20,9 kWh na 100 km od ostatniego ładowania, 18 km do ładowarki. Teoretycznie mógłbym dojechać do tej ładowarki, którą sobie zaplanowałem, ale znowu by to było na styk. Jest już późno, nie mam ochoty się znowu stresować, także wolę jednak dla pewności
wziąć taką ładowarkę, do której dojeżdżam w 100%. Akumulator miał temperaturę 19 stopni, także wszystko jest w porządku, 123 kW. Do domu mam jeszcze 153 km stąd. Coś Wam fajnego pokażę. Tutaj chłopaki jechali obok mnie, też BM-ką i chcieli mi przez szybę podać piwo. Za chwileczkę. O, to będę to w tym momencie. Czekaj, zobaczymy z lewej strony. O, tutaj widzicie, piwko trzyma w ręce, chciał mi dać. To było fajne. BMW ma drive recorder, czyli nagrywa wszystko cały czas podczas jazdy i możemy po naciśnięciu przycisku 30 bądź 40 sekund, że tak powiem, zapisać dla nas, żeby to było dostępne. Czyli jak coś widzimy ciekawego na drodze, czy coś się stało, naciskamy przycisk i wcześniej 30 sekund i później 30 sekund wszystko jest nagrane i uwiecznione, gdyby coś się stało. Automatycznie działa to też, jeżeli jest jakiś wypadek, stłuczka, samochód dostaje jakieś uderzenie, no to automatycznie wyłącza nagrywanie z wszystkich 4 kamer. Zaczął padać śnieg, mamy 0 stopni. Skierowała mnie nawigacja na drogę lądową, bo autostrada A95, ta, która później idzie do mnie z Monachium, jest na niej gołoleć. To samo mówiono w radiu, żeby ją po prostu omijać. Także tak to wygląda. 33% w akumulatorze, mam 54 km do domu, a 104 pokazuje nam tutaj zasięg, ale on jest troszeczkę odrealniony od rzeczywistości, no bo nawigacja cały czas nie działa. Samochód przypomina mi, że powinienem zrobić przerwę. Wcale mu się nie dziwię, bo dzisiaj 700 km z hakiem, wczoraj też ponad 700 km w ciągu 2 dni. Troszeczkę jest. Jestem już na miejscu pod domem. Statystyki od ostatniego ładowania: 152 km, równo 20 kWh na 100 km. Dzisiaj zrobiłem 715 km, 19,6 kWh na 100 km, a w 2 dni zrobiłem 1456 km, 19,4 kWh na 100 km. Widzieliście, jak wyglądały te 2 dni jazdy. Warunki nie były aż nadto sprzyjające. Troszeczkę wiatr wczoraj był spoko, wiał w tył. Dzisiaj niestety już był boczny z tendencją z przodu. Dodatkowo temperatura, deszcz, a u mnie już praktycznie śnieg. Także tak to wyglądało, ale powiem Wam, że warto było. Byłem na targach samochodowych SN Motor Show 2024. Są to targi szczególnym naciskiem na tuning. Także powiem szczerze, jestem pod wielkim wrażeniem tych targów, co tam zobaczyłem. Także jeżeli nie jesteś subskrybentem, a nie chcesz przegapić tego filmu z tych targów, no to zasubskrybuj kanał. Jeżeli podobał Wam się film, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja już idę do domu, jestem zmęczony, także widzimy się w następnych filmach. Na razie, cześć.